Cześć, witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj na kanale będziemy mieć grzejnik, taki Webasto, na olej napędowy marki Vivor. Chciałem podziękować marce za przesłanie grzejnika do testów. Na pewno przyda się, bo temperatura na zewnątrz mocno już spadła. Maksymalna moc grzejnika to 5 kW. Są różne grzejniki tej marki 8 kW, 2 kW. Także można dostosować sobie do wielkości i potrzeby po prostu taki grzejnik. Wtedy jest oczywiście mniejsze spalanie, ale mamy też możliwość regulacji takiego grzejnika, tak żeby obniżyć to spalanie i dostosować tam odpowiednią temperaturę, także tu nie ma żadnego problemu. No, nadaje się do stosowania i ogrzewania w kamperach, samochodach, busach, pomieszczeniach jak garaże, czy też pomieszczenia gospodarcze, tak jak w moim przypadku to jest bardziej takie pomieszczenie gospodarcze. Ma około 3 na 4 metry. Jest to pomieszczenie nieogrzewane, bez ocieplenia. No jest w miarę uszczelnione, ale gdzieś tam zawsze się przedostaje to zimno, taka goła blacha. Ale w zimie to zawsze coś daje, takie ogrzewanie. Mimo że straty mogą być dosyć spore przez to, że nie ma tego po prostu ocieplenia. Wypróbujemy to, zobaczymy jak to działa, jak to wygląda, także zapraszam już na film. Jest również u mnie na kanale wiertarka magnetyczna tej marki, także również zapraszam do obejrzenia sobie. W opisie pod filmem będzie również link oraz kod, także można skorzystać tam z 5% obniżki, 5 czy 6%, także można sobie zobaczyć, przejrzeć ich stronę. Także zabieram się do podłączenia tego urządzenia, uruchomimy je, zobaczymy jak to działa. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy akcesoria w pudełku. Także tutaj mamy rureczki, filtr i dodatkowe rurki. Tu jest wylot, tłumik i złączki, opaski. No i to Webasto będzie w tym miejscu, w narożniku tego garażu. Rureczkę jak najbardziej mi się udało ukształtować wyjście, bo nie możemy na prostej powierzchni to tak położyć. Musi tutaj być taka przestrzeń i po prostu to wyjście musi iść tu i też nie dosuwam do samego końca, żeby to ciepło, które tutaj będzie po prostu wewnątrz jakby oddawało to ciepło, a na zewnątrz po prostu kawałek tylko wyjdzie z tłumikiem. Także możemy to zawiesić, tak żeby to wyjście było tutaj dobre, albo po prostu tak zrobić stacjonarnie, położyć sobie na takich bloczkach. Widziałem również, że można wykorzystać to ciepło z tego wyjścia spalin, na przykład przepuścić przez jakiś grzejnik dodatkowy i to ciepło też będzie po prostu oddawało z tych spalin. Tutaj w tym miejscu mamy dwa wyjścia, dwa otwory i teraz zastanawiamy się tą rurę gdzie umieścić. W instrukcji jest wszystko pokazane, także łatwo to sobie rozszyfrować, ale w to wejście idealnie pasuje na styk, a tej rury w to miejsce nie włożymy po prostu. Jest większa średnica. To mamy na dolot i ta rureczka z filtrem wchodzi nam elegancko. Tutaj musimy zacisnąć opaski, a tutaj zakładamy filterek i również opaskę. Także prosty montaż jest. Tutaj nie dostaniemy się, żeby zakręcić, ale mamy tutaj specjalny otwór i elegancko tutaj nam chwyci. No i mamy mocne połączenie.
Już mamy przewiercone na wylot. I tak to wygląda. A zobaczmy z drugiej strony. No a z drugiej strony mamy wylot tutaj i zamocowany tłumiczek. Sztywno, wszystko mocno siedzi. Przed uruchomieniem warto jeszcze sprawdzić, odczekać chwilę, zobaczyć, czy gdzieś nie wycieka, gdzieś nie kapie. No to jest ważne też. Zobaczcie tutaj. No już rurę mamy podłączoną, możemy ją kształtować sobie. Tą część możemy obracać i w zależności jak ją obrócimy, to będzie w tym kierunku leciało to powietrze ciepłe. Prowizoryczne podłączenie do akumulatora. Solidne, no ale tylko tymczasowe, bo te kabelki trzeba podłączyć do zasilacza. Zaraz po podłączeniu uruchomił się wyświetlacz w takim stanie czuwania i ten wyświetlacz jest w takim mniejszym trybie, a jak wciśniemy tutaj, to mamy podświetlenie. O, i teraz się wygasił troszeczkę, ale go jeszcze widać. Teraz mamy 3 stopnie na plusie. Jeszcze raz przedstawię parametry tego urządzenia. Moc grzewcza 5 kW, jest również 8 kW, także do różnych pomieszczeń większych to na pewno ten mocniejszy będzie lepszy. Napięcie znamionowe 12 V, zużycie paliwa na godzinę od 0,18 do 0,48 litra, temperatura pracy pompy olejowej od -40 do +40 stopni Celsjusza. Jest to urządzenie na olej napędowy, grzejnik, takie Webasto. Temperatura pracy grzałki od -40 do 50 do +50 stopni Celsjusza. Wymiary również jakie posiada ten grzejnik, to jest tutaj długość tego grzejnika to jest 40,9 cm, wysokość to jest również 40,9 cm od tej rączki do podstawy i szerokość to jest 15,2 cm. Czyli jak będziemy stosować gdzieś w samochodzie do kampera, to na pewno takie parametry nam będą potrzebne. Pilocik on. Od razu tutaj się coś włączyło. Pulsuje nam tutaj taka ikonka. Mamy taką obszerną instrukcję obsługi. Wszystko jest tutaj przedstawione, jak to podłączyć. Nawet w kolorze różne właśnie rodzaje tych Webasto, tych grzejników. No bo ta firma ma sporo właśnie tych grzejników. Naprawdę dużo. Jak to przy pierwszym uruchomieniu bywa, zawsze trzeba kontrolować właśnie te podłączenia, czy to dobrze zrobiliśmy, czy nie ma gdzieś wycieków, podokręcać śrubeczki. Tutaj te dwie strzałeczki musimy chyba jednocześnie wcisnąć. Przełączy nam się na 12 V. OK. No dodam jeszcze, że trzeba mieć po prostu akumulator naładowany zawsze. Także w momencie, kiedy wyłączy się to urządzenie, to żeby po prostu nastąpiło jeszcze schłodzenie, czyli jeszcze ten wiatrak działa, po prostu wychładza się całe to urządzenie. Zapobiega to
przegrzaniu i uszkodzeniu takiego grzejnika. Wciskamy i wyświetlacz się podświetla mocniej. Po jakimś czasie znowu się wygasza. Teraz mamy podłączone. Powinniśmy chyba użyć tych strzałek w dół i do góry, jednocześnie wciskając, żeby ta pompa podała to paliwo, ale zaraz to zobaczymy. Tak gdzieś wyczytałem. W instrukcji też jest podane, ale dobra, próbujemy. Wyskoczył błąd E4. To jest coś związane właśnie z paliwem. Muszę to rozkręcić, podnieść, zobaczyć, czy coś tam, jakiś wężyk gdzieś nie jest dociśnięty za mocno, żeby po prostu był dobry przepływ. Sprawdzałem wszystkie przewody. Tu jest ta pompka. To było na górze, a i tak paliwo nie przeszło tutaj dalej. Czyli układ jest jakby zapowietrzony. Teraz podłączyłem w taki sposób. Podociskałem te przewody różne. Błąd S4. Tutaj miga bodajże ta pompka. Wypinam jeszcze raz tą wtyczkę z pompki i zobaczymy teraz. O, coś ruszyło. Wiatraczek się uruchomił. Tryb ręczny. No i wieje teraz zimne powietrze. Czyli wystarczyło, że tutaj poprawiłem tą wtyczkę, wypiąłem i wpiąłem. Teraz zobaczymy, czy uruchomimy tą pompkę. Już widać tutaj ten wiatraczek się kręci. O, zaczęło coś pykać. Pompka nawet drga. I paliwko podskakuje już do góry. Coraz szybciej. No i tak jak sami widzicie, nie ma co panikować. Wystarczyło zdjąć obudowę. O, już tu jest. Zaraz powinna wyjść z drugiej strony. Tylko popoprawiać wystarczy czasem przewody, bo to różnie bywa w transporcie, że to się trzepie wszystko gdzieś tam na samochodzie. To nam przestało migać. O, i już tutaj nam z drugiej strony pompki wylatuje. Jeszcze zrobi kółeczka i do komory spalania. Kontrolujemy na bieżąco sytuację. Cały czas zimne powietrze wylatuje.
No, rozpędza się coraz bardziej. Już widać dym. No i zaczyna lecieć ciepłe powietrze. A tutaj się nic nie dymi. No już możemy sobie ogrzać ręce. Czyli fajnie działa. Tutaj taki mały epizod, ale nic się nie dzieje. Wyłączymy pilotem i zobaczymy, jak długo trzeba czekać, aż się to wyłączy. Jak słychać, urządzenie się wyłączyło. Ale wiatraczek jeszcze pracuje. No i tak to fajnie wygląda. Muszę jeszcze rozkminić bardziej ten wyświetlacz, ten panel sterowniczy. Jeszcze leci ciepłe powietrze, czyli wychładza się, mimo że urządzenie jest już wyłączone. No i tutaj ładnie nam wychładza. Cały czas chłodzi po prostu to urządzenie, ten piec. Coraz chłodniejsze powietrze. No i tak to wygląda. Także składam to urządzenie i będę ogrzewał pomieszczenie. Teraz wiatrak zwolnił obroty. No i wyłączył się. W tym momencie się wyłączył. Także kilka minut to trwało, zanim się ochłodził. Ale tak po prostu to musi wyglądać. Musi być to napięcie z akumulatora podtrzymane albo z sieci, tylko żeby po prostu w czasie awarii jakiejś, żeby nie zabrakło nam tego prądu. Także niby awaria na początku, ale niekoniecznie, wystarczyło poprawić wtyczkę i działa super. Jeszcze wciskając jednocześnie tą ikonkę i tą OK, dwie na raz, to po prostu nam tutaj wyskakuje taka ikonka tryb alpejski. No grzejnik, choć teraz nie mam tłumika, fajne cieplutkie powietrze, to cicho pracuje, nie przeszkadza to nawet, tak? Taki odrzutowiec, ale jak podłączę w garażu, to zobaczymy,
jak to będzie hałasować z tłumikiem. Tryb ręczny, 3. poziom ustawiony. Pompka zwolniła. Tryb automatyczny. No daliśmy teraz na najmocniejszy tryb. Pompka mocno przyspieszyła i nawiew też. Jest naprawdę ciepło. Ciepło przy wylocie oczywiście, bo jesteśmy na zewnątrz. Mamy 6 stopni. No i powiem Wam, że można to używać na zewnątrz nawet, tak się ogrzać. Taka beczka, nowoczesna beczka na paliwo stałe. W tym przypadku na ciekłe. Dobra, wyłączam to. Będę montował w środku. Tutaj mamy takie ciepłe spaliny. Blacha nie jest gorąca. Dymu nie widać. No fajnie wszystko chodzi. No tutaj na wylocie mamy już bardzo ciepłe powietrze. Temperatura pieca tutaj mamy 190 stopni, które jest jakby na maksa włączone. To zmienimy na tryb. O, teraz zwolniło. Możemy dodać drugą, trzecią kreseczkę. OK. Nie musi iść pełną parą po prostu. Niech się nagrzewa stopniowo. Także bardzo mi się to podoba. Fajna rzecz. - 190 stopni. Czujniczek do wylotu. Zobaczcie, jak wzrasta temperatura. No tutaj już mamy 12 stopni
Jakieś 20 minut to idzie. Fajne, gorące powietrze. Zobaczmy z odległości gdzieś metra. - 24 stopnie. 30 nawet. No to naprawdę ciepło jest. Jakieś 2 metry. 2 metry no to temperatura spada. No ale 18 stopni. Taki prosto ten nawiew leci na ten czujnik. Także naprawdę może być tu przyjemnie i ciepło. No a to pykanie to jest tylko kwestia po prostu przerobienia sobie jakiejś obudowy, wygłuszenia czy coś takiego. Wyjście tylko tej rury tutaj i naprawdę będzie super. Można się przyzwyczaić do takiego pykania nawet. Ale to jest kwestia modernizacji, jak to się mówi. Po około godzinie użytkowania temperatura pieca 186 stopni. Tryb ręczny, tam na 4 kreski mam ustawione. Tu pokazuje nam 15-16 stopni. To tu jest jakiś wbudowany czujnik temperatury, no ale to może być ciepło od tego po prostu urządzenia. Bardzo fajnie, przyjemnie teraz w środku jest. Mimo że tutaj są blachy, taki garaż blaszany, bez ocieplenia. Na pewno jakby było ocieplenie, to by to jeszcze było skuteczniejsze, ale naprawdę wystarczające jest, żeby fajnie spędzić czas w garażu i sobie pomajsterkować. No, przy okazji sprawdzam sobie napięcie akumulatora. - 11,95-6 V. Także myślę, że jeszcze do rozładowania jeszcze mu trochę brakuje, takiego pełnego, żeby się to wyłączyło, żeby ta dmuchawa przestała działać, ten wentylator. Tak gdzieś czytałem, ale nie jestem jeszcze pewny tego, że jak akumulator będzie się już tak rozładowywał dość mocno, to że to urządzenie się po prostu wcześniej samo wyłączy. Takie zabezpieczenie, tak gdzieś to czytałem, ale nie jestem pewny do końca tego. Jeżeli możecie, to napiszcie mi w komentarzu, czy jest taka opcja takiego zabezpieczenia. No i co jeszcze? Tutaj nie czuć nic, żadnych spalin. Elegancko przebywam teraz cały czas od godziny tutaj w tym garażu, w tym pomieszczeniu gospodarczym, można nazwać też. Także elegancko, fajny nawiew, nic nie czuć. Tak jak zresztą przy wszystkich piecach i przy montażu takich elementów, to musi być zrobione po prostu bezpiecznie, na 100%. No teraz nawet wskoczyło na 17 stopni, 18, 1,5 do 2 metrów odległość od grzejnika. A na wyświetlaczu zobaczmy, ile jest. Na wyświetlaczu mamy 17 stopni. Po około 2 godzinach w ogóle nie ma tutaj śladu dymu, nieokopcone jest, wszystko elegancko działa. No a na zewnątrz mamy 2 stopnie, mamy 11,91 V, także możemy wyłączyć urządzenie, zobaczymy jeszcze jak ono się będzie po prostu schładzać po około 2 godzinach. Bardzo fajnie, przyjemnie, 17 stopni. Tutaj ten tryb ręczny utrzymuje się cały czas. No teraz się troszeczkę obawiam o ten akumulator, także pewnie jakiś zasilacz sobie sprawię. No i wyłączamy. Pompeczka przestała pracować.
Wentylatorek cały czas się kręci. Ciepełko leci jeszcze. Prawie nie słychać tego wentylatora, ale działa na pewno. Także jestem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o te 2 godziny. Myślę, że na dłuższą metę też można być zadowolonym, bo dużo testów widziałem na temat właśnie tych grzejników marki Vivor i ludzie są bardzo zadowoleni z tych grzejników. Teraz dodatkowo wentylatorek wzmocnił swoje obroty, czyli takie wydajniejsze chłodzenie. To, co słychać tutaj jak nagrywam, to po prostu gorzej słychać tutaj już przy obróbce filmu, niż jak w rzeczywistości słyszę. No i ten czas właśnie to był ten czas potrzebny na schłodzenie tego urządzenia. Także jak tak działa to urządzenie i tak będzie cały czas działało, to ja jestem za. To super sprawa w takim garażu, czy w kamperze, czy w jakimś samochodzie, czy w busie. Siemaneczko, cześć.